Cześć, jestem Ania. A ja jestem Łukasz. Dzisiaj opowiem Wam, jak rozpoznać rodzaj rzeczownika, a także jak dopasować przymiotnik do rodzaju rzeczownika. A więc to będą informacje o mianowniku liczby pojedynczej. Zaczynamy! W języku polskim, i to jest bardzo ważna, podstawowa informacja, rzeczownik ma rodzaj. To znaczy, że my nie tworzymy rodzaju, tylko ten rodzaj już jest w każdym wyrazie. I teraz mamy 3 rodzaje. Rodzaj męski, maskulinum, a więc on, rodzaj żeński, femininum, a więc ona, a także rodzaj nijaki, neutrum, a więc ono. W każdym przypadku będziemy rozpoznawać rodzaj po końcówce wyrazu, a więc po tym, co jest na samym końcu i zawsze tak będzie. Pamiętajcie, nigdy nie interesuje Was początek wyrazu dla rozpoznania rodzaju, ale końcówka. Jeżeli wyraz w tej formie, którą możecie znaleźć w słowniku, kończy się na spółgłoskę, to znaczy na konsonant, to będzie to rodzaj męski. I pomoc, żeby to zapamiętać, jest w zaimku on. On, n, to jest spółgłoska, a więc szukamy spółgłosek na końcu. Telefon ma na końcu spółgłoskę. Komputer ma na końcu spółgłoskę. Klucz ma na końcu spółgłoskę. Kot ma na końcu spółgłoskę. I oczywiście wiele innych, na przykład policjant, lekarz, klucz, już mówiliśmy, stół i tak dalej. Jednak niestety mamy tutaj jeszcze dodatkowe końcówki, a więc samogłoskę a. Jeżeli na końcu jest a, to w poszczególnych polach semantycznych, za moment powiem w jakich, znajdziemy też rodzaj męski. A więc zobaczcie, żeby łatwo zapamiętać, mężczyzna, wiemy, że naturalnie jest to rodzaj męski, a więc też, mimo że jest na końcu a, nie spółgłoska, należy do tej kategorii. I teraz sobie pomyślmy, mój tata to mężczyzna, a więc tata też ma na końcu a i też jest rodzaju męskiego. I jeśli mój tata jest fajny, to jest też moim kolegą, a więc tata, mężczyzna i kolega to są pierwsze 3 wyrazy z literą a na końcu i należą do kategorii rodzaj męski. Następne wyrazy, które łatwiej będzie nam zapamiętać, jeśli zrobimy sobie skojarzenia, to nazwy niektórych zawodów, profesji, także z literą a na końcu będą rodzaju męskiego. Na przykład poeta, pianista, ekonomista, dentysta, artysta. Mimo że tam jest a, to wszystko jest w kategorii on, a więc rodzaj męski. Następna grupa, można powiedzieć, że to są poglądy polityczne albo postawy polityczne, na przykład demokrata, socjalista, komunista, patriota, nacjonalista, faszysta itd. Wszystkie one oznaczają mężczyzn i mają na końcu a. I ostatnia kategoria w rodzaju męskim zakończona na a to coś, co ja nazywam polityką personalną, a więc na przykład egoista, masochista, sadysta itd. I na tym kończymy rodzaj męski dla rzeczownika, a więc jeszcze raz, musi być albo na końcu spółgłoska, każda spółgłoska w języku polskim, albo litera a dla 3 kategorii. Pierwsza, tata, mężczyzna, kolega. Druga, zawody, artysta, dentysta, poeta. I trzecia, polityka, demokrata, patriota, polityka personalna,
egoista, masochista i tak dalej. A teraz przejdźmy do rodzaju żeńskiego. Rodzaj żeński, znowu sam zaimek ona pomaga nam w rozpoznaniu, które wyrazy należą do tej kategorii. Mamy tutaj literę a więc także a minus te sytuacje, o których przed chwilą mówiłam, będą należały do rodzaju żeńskiego. Na przykład kawa, herbata, woda, książka, nauczycielka, studentka, Ania i bardzo dużo innych. Ale wy na pewno już wiecie, że jest pan, a więc on, i jest też pani. A więc te wyrazy, które kończą się na literę i, to jest mała grupa, będą także należały do kategorii femininum, a więc rodzaju żeńskiego. Na przykład pani, bogini, gospodyni i kilka innych. Kolejna rzecz, która na samym początku nauki nie jest taka ważna, ale teraz przedstawiamy informację kompleksowo, to także spółgłoski na końcu. Bardzo często będą to nazwy emocji, na przykład miłość, złość, radość, a także przyjemność, ale mniej abstrakcyjne również, jak noc. Myślę, że wy już znacie określenie dobranoc. Mówimy dobra noc, nie dobry noc, więc już po przymiotniku, o którym powiem za chwilę, możemy poznać, że noc jest także rodzaju żeńskiego. Inne wyrazy w tej kategorii, tutaj generalnie będą spółgłoski miękkie i historycznie miękkie, to na przykład twarz, podróż, klacz, a więc spółgłoski, a wciąż należą do rodzaju żeńskiego. I ostatnia kategoria, którą się zajmujemy i którą posiada rzeczownik w języku polskim, to rodzaj nijaki. I znowu mamy tutaj pewną pomoc, o której powiem za chwilę, a więc ostatnią literę o, ale jeżeli zapamiętacie, że w tej kategorii mamy imię i nazwisko, te dwa wyrazy bardzo podstawowe, imię i nazwisko, to już mamy dwie końcówki, które należą do tej kategorii. A więc pierwsza litera to jest litera e, imię. Imię. Oczywiście tego e na końcu nie mówimy nosowo, mówimy imię, a druga litera to o, nazwisko. I teraz zapamiętamy sobie imię, nazwisko to rodzaj nijaki, a więc kolejna asocjacja, mnemotechnika jest taka. Skreślam ogonek z e i mam trzecią literę, trzecią końcówkę e, która także jest rodzaju nijakiego. A więc e, o, tak jak ono i e. I ostatnia końcówka w rodzaju nijakim to I oczywiście ktoś może pomyśleć, ale m jako konsonant jest tu, na przykład dom. To prawda, ale zobaczcie, interesuje nas u i m razem. I to będą zawsze wyrazy, które pochodzą albo z łaciny, albo z greki, na przykład muzeum, liceum, technikum, laboratorium, akwarium i wiele innych. A więc podsumujmy. W rodzaju nijakim mamy imię, nazwisko, a więc e i o. Potem skreślamy końcówkę, ogonek od litery e i mamy e, a następnie dodajemy a więc mamy 4 końcówki. I teraz w języku polskim nie ma rodzajników, jak na przykład w angielskim the, albo jak w języku niemieckim ein, eine, albo der, die, das, ale kiedy chcemy wskazać specyficzny element z całej grupy, użyjemy zaimków. A więc zobaczcie, dla rodzaju męskiego mamy zaimek ten. I kiedy go używamy? Na przykład mam 5 różnych telefonów i chcę powiedzieć ten konkretny telefon podoba mi się najbardziej. Ten telefon. A więc znowu to n z on, z zaimka osobowego on, pomaga nam w stworzeniu tego zaimka wskazującego on, ten. Dla rodzaju żeńskiego będzie to ta. I znowu zaimek osobowy ona pomaga nam w stworzeniu tej końcówki. A więc na przykład
Ktoś mnie pyta, którą książkę wybierasz, która książka podoba Ci się najbardziej? I ja mam kilka opcji i mówię, ta książka, nie ten, nie to, ta książka. I tak samo będzie w przypadku rodzaju nijakiego. A więc zaimek osobowy ono pomaga nam w stworzeniu końcówki i mam, powiedzmy, tym razem kilka jabłek i ktoś pyta, które jabłko podoba Ci się najbardziej? I ja patrzę, mówię, to jabłko podoba mi się najbardziej. Jeśli jabłko, o którym mówię, leży dalej, to wtedy muszę dodać do tego zaimka tam i powiem tamto jabłko, tamta książka, tamten telefon. Dobrze, i teraz, kiedy już wiemy, jak rozpoznać rodzaj rzeczownika w języku polskim, oczywiście jest to rodzaj, który możemy zauważyć tylko w mianowniku liczby pojedynczej, a więc w takiej formie gramatycznej, którą macie w słownikach. Teraz przejdziemy do tworzenia, kreowania przymiotnika tak, żeby pasował do tego rzeczownika. A więc zobaczcie, rzeczownik ma już rodzaj, ja go nie tworzę, natomiast dla przymiotnika ja tworzę rodzaj. I teraz zobaczmy. Mam na przykład telefon, jakiś konkretny telefon i teraz chcę zrobić deskrypcję, to znaczy chcę opisać, jaki ten telefon jest. Chcę powiedzieć, że to jest nowy telefon, dobry telefon, a więc zobaczcie, do przymiotnika nowy mam dopasowaną końcówkę y, ale jeśli przymiotnik będzie miał pod koniec literę k albo g, tylko te dwie litery k i g, y nie będzie pasował. Zamiast tej litery muszę dodać i, a więc mogę powiedzieć, mam polski telefon, mam drogi telefon, ale wszystkie inne spółgłoski będą potrzebowały litery y. A więc ktoś mnie zapyta, Aniu, jaki jest ten telefon? Jaki jest ten telefon? I ja wtedy odpowiem, ten telefon jest nowy, dobry, polski i drogi. Albo cokolwiek innego, na przykład stary, japoński, francuski, niemiecki. Za każdym razem muszę kontrolować końcówkę przymiotnika, żeby był to albo y, albo po literach k i g litera i. I jeżeli chodzi o pytanie do przymiotnika, to znowu tutaj mamy wszędzie pomoc, jaki pasuje do rodzaju męskiego. Jeśli chodzi o rodzaj żeński, sytuacja będzie analogiczna. Nasze pytanie to, jaka jest ta książka? I zobaczcie, tutaj cały czas dodaję literę a więc biorę te same przymiotniki, tylko zmieniam końcówki, żeby pasowały do rzeczownika. A więc książka jest nowa, dobra, polska, droga. W tym przypadku litera k i g nie potrzebuje ekstra i. Nie potrzebuje. Tutaj tak, tutaj nie. Przejdźmy do rodzaju nijakiego. Pytanie znowu analogicznie będzie, jakie jest to jabłko? To jabłko jest nowe, trochę nam nie pasuje leksykalnie, ale teraz mówimy o gramatyce. Na przykład to okno jest nowe, litera e, zobaczcie jakie, dobre i znowu po literach k i po literze g muszę dodać ekstra i, a więc to jest nowe, dobre, polskie, drogie okno. Jeśli chodzi o pytania dla rzeczownika, to dla osób będzie to pytanie kto. Na przykład kto to jest? To jest nowy student. Albo kto to jest? To jest Łukasz, którego już znacie. Albo kto to jest? To jest studentka. To jest dziecko. Natomiast jeżeli pytamy o elementy, o rzeczy, pytanie jest co? Co to jest? To jest telefon, to jest książka, to jest nazwisko, to jest słońce. I kiedy już znamy pytania dla rzeczownika kto i co i dla przymiotnika jaki, jaka i jakie, umiemy rozpoznać rodzaj,
umiemy stworzyć rodzaj przymiotnika, możemy rozpocząć naszą fascynującą przygodę z polską gramatyką. I za chwilkę zobaczycie, jak te informacje zaprezentujemy w praktyce. Do zobaczenia za moment. Cześć Łukaszu. Cześć Aniu. Bardzo się cieszę, że znowu jesteś tutaj z nami. Co słychać, co nowego? Ja też się cieszę, że jestem z Wami, że znowu nagrywamy nasze filmy. U mnie wszystko dobrze, a co u Ciebie? Też wszystko jest super. A dzisiaj będę czarodziejką. Czarodziejka to ona i mam do Ciebie kilka pytań. Dobrze. Jesteś gotowy? Tak. Okej, a więc czary mary, hokus pokus, abracadabra. Co to jest? To jest telefon. Bardzo dobrze. I jaki jest ten telefon? Ten telefon jest czarny, Tak. nowy Tak. i chyba drogi. Wszystko prawda. Dzięki. A teraz czary mary. Wiem, że wolałbyś kogoś innego, ale na razie kto to jest? To jest biznesmen. Super. I jaki jest ten biznesmen? Ten biznesmen jest zmęczony i zapracowany. A jak myślisz, czy on jest sympatyczny? Wydaje mi się, że jest sympatyczny, tak. Okej, świetnie. A teraz jak myślisz, co to jest? To jest klucz. Bardzo dobrze. I jaki jest ten klucz? Ten klucz jest stary, złoty i dość duży. Bardzo dobrze. A teraz obiecałam, że będzie ktoś specjalny dla Ciebie, a więc kto to jest? To jest pani, kobieta. Bardzo dobrze. I jaka jest ta pani? Jest wysportowana i młoda. Aha, a czy ona jest ładna? Tak, jest ładną kobietą. Bardzo dobrze. Myślę, że jest tutaj dużo emocji, a więc coś innego tym razem. Czy poszedłbyś z tą kobietą na kawę? No oczywiście. Okej. A więc czary mary, co to jest? To jest kawa. A jaka ona jest? O, ona jest ciepła. Ona jest gorąca. Nawet gorąca, tak. I ona ciepła, jest? O, aromatyczna. Bardzo dobrze, to jest aromatyczna kawa. A teraz, jak jest kobieta i jest kawa, to mam pytanie bardziej abstrakcyjne. Co to jest? To jest miłość. Tak, a jaka jest miłość? Miłość jest piękna, nieskończona, ale co najważniejsze, spontaniczna. I szalona? Szalona, spontaniczna miłość. Okej, wystarczy, bo już jest mi bardzo, bardzo ciepło. I jak jest mi tak Okej. ciepło, to co to jest? To jest słońce. Tak, a jakie jest to słońce? Jasne. Bardzo dobrze. Jasne i chyba czuję, że ciepłe jest. To słońce jest ciepłe i jasne. Super. Mamy tyle natury, więc już ostatnia rzecz, o którą Cię zapytam. Co to jest? To jest akwarium. Tak, a jakie jest to akwarium? Jest duże, bardzo ładne, jest piękne. Ale Chyba ciężkie. Ciężkie jest to akwarium. Okej. to chyba wystarczy na dzisiaj. No dobrze. Dziękujemy. Pa! Dzięki. Pa!